Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nawet powinienem powiedzieć witamy. Witamy serdecznie. Właśnie. Krzysztof Padewski, Miło mi. firma Dorken, czyli membrany dachowe. Staram się, żeby stworzyć faktycznie taką bazę wiedzy właśnie dla Was. Każdy materiał ma być omówiony. Dlaczego ten, dlaczego nie inny. I dzisiaj super ważny temat, czyli membrany dachowe. Krzysztof, najpierw kilka słów o sobie. Powiedz, ile lat pracujesz w firmie i czym się zajmujesz tak naprawdę? Po pierwsze to dziękuję za zaproszenie, dziękuję za zaufanie w imieniu swojej firmy. Ogólnie zajmuję się zarówno sprzedażą, jak i doradztwem. W firmie Dorken jestem 15 rok. W branży budowlanej pracuję od 26 prawie lat, czyli od 20 roku życia, więc doświadczenie mam dosyć duże i mam tę przyjemność, że Dorken jest moją trzecią firmą tak naprawdę, z branży budowlanej, w której pracuję. W każdej spędziłem sporo czasu i za każdym razem miałem tę przyjemność pracować dla firm liderów tworzących pewne rozwiązania. Każda z nich, czy to poprzednia moja firma, czy obecna, jest firmą niekwestionowanym liderem, dzięki czemu macie Państwo dostęp, czy Ty masz dostęp do produktów bardzo wysokiej jakości. Czyli znowu idziemy do źródła i jakby mamy informacje z pierwszej ręki. To jest dla mnie zawsze bardzo ważne i dlatego też się zawsze staram dowiedzieć, z kim mam do czynienia, ponieważ czasami zdarzają się praktykanci albo sprzedawałem opony, a teraz nagle po prostu zmieniłem branżę. Tutaj mamy fachowca po prostu z dużym doświadczeniem i się bardzo cieszę. Dziękuję bardzo. Miło mi to słyszeć. Nie znudziła Ci się branża przez tyle lat? Nie ma prawa się znudzić coś, co jest nie tylko pracą dla Ciebie, ale też niejako pasją, sposobem, stylem na życie, więc... No to dobrze. Nic gorszego chyba też niż praca, do której idziesz i nienawidzę tego, co robię, ale jak już tam jestem, to niech będzie. Nie. Jeszcze mam tę przyjemność, że firma Dorken, pomimo tego, że jest firmą liderem, która została założona tam w 1896 roku przez braci Dorken, która jest firmą, która jako jedna z pierwszych, czy pierwsza wyprodukowała membrany dachowe, a na pewno na rynku europejskim. Robimy to od ponad 50 lat. Panuje u nas iście rodzinna atmosfera. Dorken, nazwa właścicieli, nazwa firmy, ale to jest również nazwisko założycieli tej firmy, tak więc firma wielopokoleniowa. Ja tutaj znowu przywlokłem coś, co jest już na naszym dachu. Jeszcze nam kawałek został. Czy jakoś Ci pomóc? Nie jest to rozwiniemy lekkie. tylko, pokażemy Jasne. co było. Czyli mamy tutaj Delta Max Plus, tak? To się nazywa dokładnie. Tak, nazywamy to również termomembraną, ponieważ dzięki badaniom, które przeprowadziliśmy na tym produkcie na 2 budynkach pod Monachium, okazało się, że zastosowanie tego typu produktu ogranicza wymianę powietrza w przegrodzie dachowej o około 30%, a to z kolei przekłada się na oszczędności na energii do 9% w skali roku, co w chwili zwłaszcza obecnej sytuacji na rynku energii, kosztów energii jest niezmiernie ważne. Zacznijmy od początku. Co to w ogóle jest ta membrana? Albo jeszcze... To może jeśli pozwolisz, ja wytłumaczę, czym są membrany. A membrana sama jako nazwa prawidłowa, czy jeszcze coś tam powinno się dodać, czy też folia, czy membrana? Jeśli spojrzysz na wszystkie nasze materiały, będziesz widział kilka rodzajów nazewnictwa tego typu produktów. No właśnie. Takie chyba najbardziej fachowe to jest FWK, czyli folia wstępnego krycia. Tyle tylko, że folia kojarzy się inwestorom, wykonawcom z tą taką folią foliową, tak? Reklamówką, opakowaniem i tak dalej. Nazwa membrana zaczęła być stosowana wiele lat temu, kiedy technologia pozwoliła przejść z produkcji folii tak zwanych niskoparoprzepuszczalnych, czyli faktycznie, które były wykonane powiedzmy z takiej folii polipropylenowej, czy tam poliuretanowej zbrojonej na membrany wykonane z polipropylenu trzywarstwowe i wtedy ktoś już zaczął jakoś troszeczkę to rozróżniać, czyli ten starszy rodzaj folii wstępnego krycia to były w cudzysłowie folie, natomiast te wszystkie nowsze rozwiązania, które zaczęły wchodzić na rynek, których współczynnik SD był zdecydowanie lepszy, dzięki czemu
stanowiły mniejszy opór dla pary wodnej, zaczęły być nazywane membranami. Okej. Jakbyśmy tutaj nie poruszali się tutaj, w nazewnictwie Max Plus my wewnątrz firmy, na zewnątrz staramy się nazywać termomembraną, ze względu na te możliwości, o których powiedziałem wcześniej. Okej. Natomiast membrana, folia dachowa, folia wstępnego krycia to jest luźny Okej. Dobra. To element. co robi, jaką rolę pełni membrana na dachu? I to- jeszcze na razie skupiamy się Jasne. na dachu, nie? Bo Jasne. można też stosować to na elewacji. Na razie mówimy tylko o dachu. Dobra. Czyli jaką rolę? Po co się to stosuje? To jest właśnie bardzo ważny element, bardzo istotny, natomiast pytanie to pada bardzo rzadko. Jest to element, dzięki któremu woda, wiatr od strony zewnętrznej nie mają prawa dostać się do wnętrza budynku i przez co produkty tego typu mają chronić nasze izolacje termiczne, nasze konstrukcje, tak, przed szkodliwym oddziaływaniem wody, wiatru, śniegu zawiewanego, tak, Okej. z jednej strony, a z drugiej strony mają umożliwić ewentualnemu nadmiarowi wilgoci wydostać się na stronę zewnętrzną we właściwych, sprzyjających warunkach. Dobra. To jestem tutaj od razu też ciekawy takiej kwestii, bo wiele materiałów ma te właściwości, o których mówisz, Tak? ale tylko przez określony czas. To znaczy, A właśnie i tutaj, przepraszam, jakie że... później znowu czynniki wpływają na to, że nie wiem, będzie za dużo wody, albo za wysoka temperatura, albo Jasne. UV. Jasne. I nagle ten materiał, wiesz, jakby traci te wszystkie właściwości i zaczyna się To lipa, jest nie? właśnie bardzo ważny element, bardzo też ważne pytanie. Do niedawna uważało się, że głównym czynnikiem wpływającym na szybką degradację folii wstępnego krycia jest wpływ promieniowania ultrafioletowego, tak? Do niedawna nie było możliwości, aby to zweryfikować. W chwili obecnej jest taki dokument, który nazywa się ETA i który pokazuje, dzięki któremu każdy z producentów może oddać do sprawdzenia swoje produkty i tam membrany wszelkiej maści mogą być sprawdzone pod kątem wytrzymałości na UV, Okej. wytrzymałości wpływu temperatury na ten produkt i ruchu wiatru. Czyli te trzy czynniki dopiero pokazują nam tak naprawdę, jak bardzo żywotny jest produkt. Do czego zmierzam? Jeśli kupimy sobie te same dwie flagi, chorągwie, tak, i jedną wywiesimy na zewnątrz i poddamy ją wpływowi wiatru, słońca i UV, tak, drugą rozwiesimy sobie w pomieszczeniu takim pięknym jak Twój warsztat. Dziękuję. Żywotność tych dwóch produktów, pomimo tego, że są takie same, są te same, będzie zupełnie inna. Tak. I tak samo jest z membranami dachowymi. Jeśli będziesz ją badał tylko i wyłącznie w zakresie jednego czynnika, tak, to nie odda prawdziwego obrazu membrany, tak? Membrana zazwyczaj, może poza regionem, w większości przypadków, jest umieszczona bezpośrednio na krokwiach, co przy dobrze wykonanym dachu, przy właściwie wykonanej wentylacji pokrycia dachowego, tak jak mówię, oddziałują na nią i temperatura, i UV w momencie aplikacji, a także montażu, a także ruchy powietrza. Okej. Kolejne moje takie pytanie, które mi przychodzi do głowy. Wchodzi taki potencjalny inwestor Kowalski na stronę producenta, Tak? ma tych membran sporo Tak. i teraz nawet jeśli jest jakaś tam porównywarka, tak? Tak. Membrana pierwsza, druga, Tak, szósta, to na jakie parametry zwracałbyś szczególną uwagę, patrząc tak od góry, jeśli chodzi o... Wiem, że Jasne. tych parametrów jest sporo. Czy wszystkie są równie ważne, czy są jakieś, które są kluczowe? Od których byś zaczął? Odpowiadając Tobie na pytanie, dam przykład. W momencie, kiedy kilka lat temu spotkałem się na jednej z budów w Poznaniu, na budowie jednego z większych deweloperów poznańskich. Na spotkaniu tym, poza inwestorem brali w tym spotkaniu udział wykonawca, 4 jego kierowników budowy. Zaznaczę, że jest to bardzo duża firma deweloperska z okolic Poznania. Padło podobne pytanie. Może ono było troszeczkę inaczej skonstruowane, bo pytanie było, a co w membranie dachowej jest najważniejsze? Ja już sobie tak pomyślałem, ułamek sekundy, mówię, no stary,
to oczywiście tego nie powiedziałem, tylko to było w mojej głowie. No, dla każdego z nas, przy wszystkim, każda inna rzecz może być różna, tak? Dla wszystkich różne rzeczy są najważniejsze. I teoretycznie powinno być trudno odpowiedzieć na Twoje pytanie, natomiast w przypadku membran tak nie jest. Najważniejszym elementem w przypadku membrany jest jej żywotność. Czyli Okej. tak długo jak termomembrana Max Plus, Term Plus, tudzież Zachowa swoje inne. parametry. Tak, dokładnie. Okej. Tak długo jak ona będzie wodoszczelna, tak długo jak producent da Tobie gwarancję na ten produkt, taki to ma sens, bo teraz jeszcze takie, jeśli pozwolisz, jedno zdanie. Każdy element, nie wiem, jeśli budujemy dach, budujemy dom, kupujemy samochód, są one tyle warte, te wszystkie rzeczy, ile najsłabsze ogniwo, tak? Tak Jeśli jest. kupimy wspaniałe pokrycie dachowe, wspaniałą izolację termiczną, a weźmiemy do tego drewno z jakiejś rozbiórki, zgniłe, zabutwiałe, to nie będzie dobry dach. Jeśli weźmiemy piękne drewno, wspaniałe pokrycie dachowe, genialną izolację termiczną i mocną folię, tak? Którą gdzieś tam w hurtowniach Ci będą pokazali, że nie mogą tego porwać i w ogóle i tak dalej, tak? Położymy na to, natomiast na produkt ten jest 2 lata rękojmi, zadajmy sobie pytanie, co będzie za 4, co będzie za 6, tak? Także żywotność, gwarancja to są te elementy, które z perspektywy inwestora, zaznaczam, są najważniejsze, tak? Tutaj przychodzi mi od razu też do głowy poprzednia rozmowa nasza z Górstalem, że ja również płacę za to wszystko i wiem, że kieszeń cierpi, kiedy kupujemy coś, czego za chwilę nie będziemy widzieć. Ładujemy to w środek ściany, w środek dachu i to znika. I teraz płacimy tak naprawdę chyba za ten święty spokój, Tak, za w dużej mierze tak, natomiast spokojny sen przez wiele, wiele lat. Nie? pozwolisz, że wejdę Tobie raz jeszcze w zdanie. Przy zakupie Maxa Plusa, tak? Tutaj cenami może nie będziemy operowali, bo nie wiemy, jak długo ten film będzie Tak. krążył w sieci, a będzie krążył długo. Tak, tu się Więc 100% powiedzmy zgadzam. sobie w ten sposób. Tania, niedroga membrana, o jakichś tam parametrach takich akceptowalnych dla inwestora, on przyjdzie, zobaczy, że jest tam ładna, mocna, w dobrym kolorze i tak dalej, nie wiem. Jeśli porównamy do tego termomembranę Max Plus, no to jest, nie wiem, tam różnica czasami wyjdzie taka, że korzystając z tego, co ona daje, tak? Czyli z tych oszczędności 9% energii w skali roku, jakbyśmy nie przeliczali, jakiej wielkości nie byłby to budynek, to tak naprawdę ona się zwróci za 4-5 lat. I teraz należy na to spojrzeć w ten sposób, tak? Czy te, nie wiem, kilkadziesiąt złotych rocznie płacone przez te 25 lat ma sens, tak? Kupujesz telewizor za 4000, jak zapłacisz 600 zł czy 700, dostaniesz gwarancję na 5 lat, tak? Czyli 25% wartości urządzenia płacisz w ubezpieczeniu. Tutaj płacisz kilka procent wartości produktu i masz gwarancję na 30 lat, przepraszam, na 25 lat. Dlaczego powiedziałem na 30? Czy kontynuować, czy do tego dojdziemy? Mów. Ponieważ jesteśmy w przeddzień pewnych zmian. Termomembrana Max Plus przeszła pewnego rodzaju modyfikacje i wraz Czyli już mam gorszą, starszą. wraz z kilkoma innymi produktami od przyszłego roku większość, wszystkie nasze produkty będą objęte 30-letnią gwarancją, tak więc no tutaj to już w ogóle nie będzie się nad czym zastanawiać. Tak? Mogłem poczekać. Będzie dobrze. Nie, 25 lat to jest huk czasu, ale faktycznie myślę, że chyba nie ma gorszej, jeśli ktoś ma z Was dom, to nie ma gorszej sytuacji, którą sam też przeżyłem, kiedy mamy ulewny deszcz i nagle zaczynamy słyszeć kap, kap, kap. Tak, jest to trudne. To jest po prostu, wtedy nie wiadomo co robić. Problemem jest to, że inwestor bardzo często nie patrzy długoterminowo, tak? Ponieważ tak jak mówię, tutaj nie mówimy... Chyba do pierwszego remontu, wiesz? Tak, Trzeba to przeżyć, zrozumieć i jak wracasz do tego samego miejsca, w którym byłeś, nie wiem, na przykład pół roku temu, zrobiłeś coś, naprawiłeś, czy wezwałeś jakąś ekipę. Tak. Zostało to zrobione? Przerabiałem, Nagle też miałem jesteś to przyjemność samo. budowy domu, tak więc wiem, o czym mowa. No właśnie. Jestem ciekaw w takim razie, bo przyniosłeś kilka tutaj innych jeszcze tych membran. Czy na razie, dobra, może jeszcze o tej powiedzmy. Ja tutaj wezmę jeszcze telefon, żeby pokazać Wam to z bliska. Tak. I może to jest- pokażesz, bo to jest, biorąc ten
samą tą membranę do ręki, to widać, że to nie jest takie zwyczajne. Drodzy potencjalni inwestorzy, gorąca prośba do Was. Idziecie kupować tynk w kolorze zielonym. Nie kupicie go, dopóki handlowiec nie pokaże Wam, jak ta zieleń wygląda. Obaj jesteśmy, i to przez przypadek akurat mi się tak teraz zgrało, Tak. obaj mamy zielone bluzy na sobie, obie są zupełnie inne, tak? Idąc do hurtowni, rozmawiając z wykonawcą, podejmując decyzję, jaką membranę kupujemy, poproście o wzornik, poproście o próbnik. Wzornik, który zostawiłem w samochodzie, ale to już chyba nie będziemy tego przerywali, tak? Zobaczcie, o czym mówimy. Jeśli czasami mówimy o różnicy w cenie tam złotówki czy 2 zł na metrze kwadratowym, standardowy dach 225 metrów, więc różnice mamy, nie wiem, naprawdę niewielkie i nie widzimy. Dla Was, inwestorów, membrana to membrana, gwóźdź do gwóźdź, a wkręt to wkręt. Tak nie jest, tak? Papiakiem nie przybijesz kontruaty, a gwóźdź, który używasz do kontruaty, nie będzie dobry do przypicia gontu. Więc nie można patrzeć, że folia to folia, membrana to membrana. Niestety tak jest. I świadomość tutaj inwestora jest dosyć niska, tak? Mówi się deska pam, ale to może tam na inne spotkanie, na inny odcinek. Membranę dobieramy do dachu, koniec i kropka. Membranę dobieramy do tego, kierując się tym, co będzie nad nią, co będzie pod nią, jaki jest kąt nachylenia dachu, jak długo dana membrana będzie narażona na promieniowanie UV. Natomiast wracając jeszcze do produktu termomembrany Max Plus, to jest produkt, który posiada w sobie 2 zintegrowane paski klejące, tak? I jako jeden z nielicznych posiada te 2 paski z tej samej strony. Za każdym razem używamy jednego tylko paska. Dlaczego? Dlatego, że świetnie się to sprawdza przy dachach o skomplikowanych kształtach, tak? W każdym innym przypadku, pokażę tutaj na innym produkcie, paski klejące w ogóle służą, może inaczej, mają spełnić takie zadanie przy foliach, membranach dachowych, jak zamek w kurtce czy w bluzce, tak? Zupełnie inny komfort będziemy czuli termiczny, idąc jesienią w kurtce. Powiedzmy, że mamy takie same bluzy, tak? Twoja jest zapięta, moja jest niezapięta. Mi zawsze będzie chłodniej, ja zawsze będę odczuwał inny komfort cieplny niż Ty, bo masz ją zapiętą. Tak samo jest z membranami. Natomiast bardzo często jest tak, że nie wszyscy wykonawcy lubią stosować membrany z paskiem klejącym, ponieważ jak to nam doświadczenie pokazało, pewne są naśladowcy, którzy produkują swoje rzeczy i system klejenia wygląda w ten sposób, tak? Płacicie Państwo za produkt z paskami klejącymi, ktoś próbuje je skleić, później się okazuje, że nie da się ich skleić i Bogu ducha winien dekarz dostaje ochrzan, tak. W przypadku naszych produktów wklejamy klej w klej i teraz jeśli chcielibyśmy to rozdzielić, to pewnie byśmy to uszkodzili. Produkt jest sklejony bardzo skutecznie. Nie ma problemu. Temperatura, wilgoć na dachu nie będzie miała wpływu? To zależy. Musimy pamiętać o jednej rzeczy. To też z doświadczenia z poprzedniej firmy. Za wyjątkiem bardzo specjalistycznych produktów, nic poniżej 5 stopni w brudzie i w mrozie kleić się nie będzie, tak? Okay. Czyli jeśli mamy temperaturę powyżej 5 stopni, choć tak jak powiedziałem, nic z wyjątkiem produktów specjalistycznych. Taki jest również w naszej ofercie. Nazywa się on Delta Max X i jest to jedyna membrana dachowa, którą możemy kleić w temperaturze do minus 10 stopni. Czyli, tak jak mówię, dobór membrany nie tylko już pod kątem budynku, ale nawet pod kątem warunków atmosferycznych, miejsca stosowania. To jest bardzo ważny element. Pamiętajcie Państwo, że powtórzę się być może, membrana to nie membrana, klej to nie klej, a stół to nie stół, tak? Może być stół kreślarski, stolarski i... Dobra. Tak? I wracając do Max Plusa, przepraszam, bo się troszeczkę rozgadałem. Jest to produkt, który ma 2 paski z tej samej strony, dzięki czemu dojeżdżając do skośnej kalenicy, tniemy tak jak ona idzie, obracamy rolkę o 180 stopni, rozwijamy ją w drugą stronę, dojeżdżamy do kolejnej skośnej. Co nam to daje? Poza tym, że dekarz nie musi skakać z jednej strony dachu na drugą, oszczędzamy na materiale około 30%, ponieważ nie mamy tych takich ścinków, tych trójkątów, tak? No. Okej. I to tak. Dobra, to są paski klejowe. Tak.
A teraz co tutaj mamy jeszcze? No są to wzmocnienia jakieś, tak? To sprawia, właśnie akurat w tym konkretnym przypadku, to jest tylko i wyłącznie kratka, która pomaga dekarzowi w sposób łatwiejszy czyli- cięcie, tak? okej. To jest po prostu wzór. Dobra. W tym konkretnym przypadku nie mamy tutaj żadnego zbrojenia. Dobra. To jest produkt i tutaj też przychodzicie Państwo do hurtowni, rozmawiacie z wykonawcami. Ktoś mówi, ktoś ma dwuwarstwowy produkt, 3, 5, 1 i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma swoje zalety, każdy ma swoje wady. Coś, co posiada więcej warstw, wcale nie musi być lepsze od czegoś, co posiada mniej warstw. Co oczywiście nie znaczy, że coś, Tak, co ma drugą jedną stronę warstwę, też, no dokładnie, oczywiście. także to trzeba zawsze wszystko dobierać pod konkretne rozwiązanie. To są bardzo, bardzo wytrzymałe materiały. Tutaj mamy poliuretan nalany na poliester i tyle. Budowa Therma Plusa jest już zupełnie inna. Ale to wiesz co, jeszcze mnie ciekawi to. Tak, tak. Po co to jest ta taka włóknina? Już jak mówię, gdyby? ta włókninka sprawia, że produkt ten w niesprzyjających warunkach może zgromadzić w sobie do 1000 gram pary wodnej na każdy metr właśnie. kwadratowy No. i oddać go na zewnątrz. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że Czyli to ma przechwycić tak naprawdę szybko, a później pomału wydawać na zewnątrz, tak? i tak i nie, ponieważ musimy, żeby para wydostała się na zewnątrz, to muszą być sprzyjające jakieś warunki. Często zdarza się tak, że zwłaszcza ci inwestorzy, jak ja to mówię, szybcy, mają bardzo podobny proces wytwarzania swoich budynków, tak? I to jest tak, że przychodzi tam wiosna, jedziemy tam ściany, docieplenia, tam dach i tak dalej, przychodzi jesień, wstawiamy okna, drzwi, Tak. koza do środka, tynki, posadzki i jedziemy, tak? I te hektolitry wody dostarczone z zaprawami, Tak. a tutaj mógłbym się dużo rozwodzić na ten temat, ponieważ tak jak mówię, poprzednia firma zaopatrzyła mnie w właściwą wiedzę. Do czego zmierzam? Te hektolitry, one muszą wydostać się na zewnątrz i czasami dochodzi do sytuacji, kiedy na zewnątrz jest wilgotność tak samo wysoka jesienią, jak w środku, więc ciężko czasami jest to klientowi wytłumaczyć, dlaczego na przykład kupiłem świetną, wysoko paroprzepuszczalną membranę, skrapla mi się, wykrapla mi się. Dlatego mi się skrapla, wykrapla. W niektórych przypadkach zaznaczam, że jeśli mamy wilgotność na zewnątrz, ja zawsze to tłumaczę w ten sposób. Jeśli stoisz zanurzony w jeziorze czy w basenie w wodzie do pasa, to kolan bardziej nie zamoczysz, tak? No. I tak jest dokładnie w tym przypadku, że Okej. są sytuacje, rzadko, bo rzadko, gdzie dochodzi do tego typu sytuacji i tutaj ten produkt ma taką możliwość, że do 1000 gram pary wodnej na każdy metr kwadratowy może się zgromadzić i w właściwym momencie sobie wyjść, a nie gdzieś tam skapać, ściekać i Dobra. bardzo fajna cecha. Wchodzę na stronę i tych membran macie Tak. po kokardy, nie? No tam jest tego, jest troszeczkę. Tak, i jest troszeczkę i jeszcze troszeczkę się zmieni od stycznia 2023. Niebawem będzie konfigurator, który będzie klientom pomagał w doborze membran. Natomiast pamiętajcie o jednej rzeczy. Jeśli wejdziecie na naszą stronę, zapraszam www.dorken.pl, tam znajdziecie zakładkę kontakt. W zakładce kontakt macie numery telefonów do nas. Każdy z nas, każdy z moich kolegów bardzo chętnie, jeśli w danym momencie nie będzie mógł rozmawiać, oddzwoni do Was i powie Wam co i jak, tak? A Was to nic nie kosztuje, dla Was to jest kilka minut czasu, natomiast tak jak kiedyś z jednym klientem rozmawiałem, lepiej tydzień ponarzekać, że się troszeczkę więcej być może zapłaciło, a później 30 lat cieszyć, że się mniej płaci za ogrzewanie, niż odwrotnie. Miesiąc się cieszyć, że się zapłaciło mniej, a przez kolejnych 30 lat, jeśli się nie trafi jakiś remont po drodze, narzekać na wysokie koszty energii. Tu jeśli jeszcze można, Twoje rozwiązanie, górstal na dachu, fajne membrany, świetna sprawa. Inwestorzy bardzo często zapominają o tym, że ciepło w pierwszej kolejności to jest tak jak my wyjdziemy, tak? Jak morsujemy, to co mamy? Mamy majteczki, bo musimy, Tak, mamy spodenki, bo nie spodenki, tylko jakieś tam skarpetki, no. bo stopy i co mamy? Czapeczkę na głowie, tak? I tak samo w przypadku ciepła w domu. One w pierwszej kolejności będzie uciekało nam do góry, tak? Więc jeśli tu go nie zatrzymamy, to, że my będziemy tworzyli tam 30-40 cm izolacje termiczne, Tak, pójdzie do góry. to nie ma żadnego znaczenia, bo to ciepło nam ucieknie, tak? Właśnie. Jeśli my je zatrzymamy u góry, to dopiero wtedy jest sens tworzenia innych rozwiązań pomagających nam oszczędzić energię, tak? Więc zacznijmy od podstaw, a w tym przypadku zacznijmy od dachu, tak? Ja też byłem na tej stronie kontakt i też dzwoniłem. Nie wiem, z kim rozmawiałem, ale to czasami mi jakby ułatwia
Ale skoro tutaj jestem, to jakoś to ale- musi działać. Bo czasami jest tak, że wiesz, wchodzisz na stronę, masz tam jakieś informacje, wchodzisz, mówię, no kurde, no nie wiem, Za każdym- poległem i masz na przykład formularz kontaktowy i U nas zapewne, Jak jest telefon, u nas też pach. jest zapewne formularz kontaktowy, No. jednak ja bardzo gorąco zapraszam do rozmowy z nami. Mówię, jeśli Tak, nie przedstawiasz macie Państwo czasu, sytuację, krótkiego potrzeby. SMS-a czy cokolwiek, tak? Ponieważ no, nie da się odpowiedzieć, jaka folia jest najlepsza, tak samo jak nie da się odpowiedzieć, jaki samochód jest dobry, tak? tak, Bo tak. ktoś potrzebuje vana, ktoś potrzebuje osobówkę, ktoś ciężarówkę, tak? Ktoś powie, że ciężarówka jest najlepsza, tak? A ktoś powie, że osobówka, tylko ten od ciężarówki wozi piach, a ten od osobówki Tak. wozi rodzinę. I tutaj tak samo jest z foliami, membranami. Jeśli zadzwonicie do kogoś i was zadacie pytanie, jaka membrana jest najlepsza i od razu wam poda nazwę, to To lipa. Najpierw wywiad. no zdarza Musi, się, ale no, tak, ale No ale ten wywiad musi być zrobiony, żeby wiedzieć, tak, żeby dobrać tak, tylko na że miarę. są nie? pewne produkty, na przykład jak termomembrana Max Plus, gdzie no czasami handlowcy nawet współpracujący z nami, którzy zajmują się dystrybucją tego produktu, już zakładają, że to już jest dla niego najlepsze, to w jego głowie jest najlepsze. Natomiast, no mówię, nic z Państwa nie kosztuje zadzwonić, porozmawiać. I teraz jeśli, ja nie wiem ile my czasu mamy, ale jeśli pozwolisz, to tylko jedno zdanie jeszcze bym wrzucił. A tak. Pamiętajmy o jednej rzeczy, w przypadku naszej firmy. Czy to jest membrana na dachu, czy to jest membrana na ścianie, czy to jest budownictwo szkieletowe, czy jakieś wentylacje, elewacje wentylowane. Mamy do tego bardzo ciekawy asortyment. W zasadzie to, co leży na dachu, zawsze może leżeć na ścianie. To, co jest na ścianie, nie zawsze na dachu, to warto Okej. pamiętać. No. Jeśli budujecie nowoczesne, piękne rzeczy, jeśli tworzycie takie fajne rzeczy, jak tutaj są tworzone, gdzie jestem pod ogromnym wrażeniem, to coraz częściej zdarzają się elewacje tak jakby otwarte, z otwartą szczeliną wentylacyjną. Jako jedyni na rynku chyba, raczej na pewno jako jedyni na rynku mamy do tego typu produkty, które mogą być stosowane w różnego rodzaju elewacjach ażurowych i występują one w kilku kolorach. Także to nie jest tylko szare, to nie jest tylko czarne, to nie jest coś z napisami, co później będzie widać. To są eleganckie Okej. kolory. Zapraszam na stronę. Zapraszam do kontaktu. Słuchajcie, macie naprawdę tutaj okazję i dostęp również do Krzysztofa. Piszcie pytania, piszcie swoje wątpliwości. Mam nadzieję, że Krzysiek też spojrzy na te komentarze i odpowie Wam, a jak nie, to na stronie kontakt dzwonicie i rozmawiacie o każdej porze. Zapraszam. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję za To ja spotkanie dziękuję. i do zobaczenia w takim razie. Na razie. Do zobaczenia być może.